Dzień dobry. Dzień drugi na PCT. Drugi dzień na szlaku. Priorytetowy cel na ten moment to dojść do jakiegokolwiek źródła wody. Pozostał mi tylko ten oto litr tutaj. Także mimo tego, że wczoraj targałem tak dużo, no to nie zostałem zbyt wielką ilością rezerwy. Także plotki mówią, że za kilka kilometrów, ale przy dość dużym podejściu ktoś, czyli Prey Angelsi, którzy pomagają hikerom, wrzucili kilka baniaków z wodą, można sobie tam uzupełnić i oby ta woda jeszcze tam była, bo znowu zapowiada się super gorący dzień. No i tak to. W ogóle już wiem, co to za roślina. Właściwie nie tyle roślina, co pasożyt. Znaczy roślina pasożytująca na innej roślinie. Nazywa się to witch hair. Włosy wiedźmy. Wygląda jak włosy wiedźmy. Jeśli są tu jacyś miłośnicy ptaków, to naprawdę tutaj będzie wyżerka, bo każdy jeden dźwięk jest dla mnie nowy. Nawet porównując ptaki gdzieś tam w Azji, no i oczywiście w Europie, to tutaj normalnie jest koncert zupełnie nowych dźwięków. Niesamowite. Patrzcie na to drzewo, na ten kolor.
jednak nasze kabanosy lepsze. Chciałem oszukać system. Kupiłem w Biedronce pół kilo, ale niestety się nie udało. Musiałem wyrzucić na granicy, w sensie po przylocie. No i muszę teraz jeść jakieś amerykańskie wymysły. My teraz musimy wszystko tutaj przejść, zejść gdzieś tam, licząc na to, że znajdziemy trochę wody i trzeba się wdrapać na tą przełęcz w kierunku jeziora Morena. Ale upał. Lepiej, żeby ta woda niedługo była, bo zostało mi tylko tyle. I po prostu nie chciałbym tu drugiego dnia kipnąć. Patrzcie, kogo spotkałem tutaj na szlaku. Dzień dobry. Hej, nie uciekaj. What is your name? Teraz dokładnie widać, którędy będzie przebiegać szlak. Trochę będzie do wchodzenia. Patrzcie, co za radość, ile wody. Całe szczęście. Ktoś, znaczy nie ktoś, tylko Papa Bear podwiózł i zostawił. O, cudownie. Można zatankować. Ale ta woda to była dobroć. Co prawda posiedziałem, zjadłem, wypiłem 2 litry wody i oczywiście zatankowałem do pełna, bo tamto podejście, no zresztą widać, to kurczę będzie wyzwanie w taką pogodę. A jeszcze widziałem w ogóle 3 kolibry, słuchajcie, tylko ciężko je złapać oczywiście na nagraniu, bo są strasznie szybkie. Ale znam je z południowej Ameryki kiedyś. Dużo ich tam lata. Jak przylatują, to tak fajnie pierdzą. Furkają właściwie. Słychać te skrzydełka. Zajebiste. No to zaczynamy podejście do Lake Morena. 900 ileś tam 10 metrów przewyższenia. W pełnej lampie, no bo po co czekać, tracić czas na wieczór. Ale jest ładniusio i cieplusio. Alora. Trochę cienia pod okapikiem. Ale lampa. Właśnie uciekł przede mną wąż
takiej długości kijka trekkingowego. Wielki. Czarno-biały, jak zebra. Nie widziałem takiego. Największe podejście pokonane, ale nadal zostaje jakieś 5,5 km do jakiejś cywilizacji. Tam będzie kemping w Lake Morena. Jest tam kilka dróg na krzyż. Może jakieś jedzonko będzie. Może w końcu człowiek weźmie prysznic. Ale jestem zmęczony. Dzisiaj trochę za długi dzień. 20 km i ta temperatura, to podejście. Masakra. Chyba mi się jakiś odcisk zaczyna robić. A proszę, czerwone drewno. Chyba zagadka się rozwiązała. Udało się. Dotarłem do jakiejś cywilizacji. Zobaczmy, co tutaj piszą. $7 za osobę. Camping, Wi-Fi. Co to tutaj chodzi? Człowieku. Patrzcie, co za cud się zdarzył. Trey Angel przy samym kempingu czekał na ludzi, podwoził, ale też rozdawał smakołyki, zimne piwko, napoje i wszystko. Zobaczcie, jak się obłowiłem. Nie, żebym chciał, ale sam mi wcisnął, bo musiał już jechać. Niesamowite. Patrzcie na to. Także świeże owocki na PCT to chyba jednak jest. Aj, grubo. Teraz rozbijamy namiot i odpoczynek. Dzień dobry, dzień trzeci, PCT. Chyba sobie tu zostanę jeszcze jedną noc. Zobaczę, jak smakuje amerykańskie jedzonko. Może jest w tej wiosce jakaś jadłodajnia. Przejedę się na Lake Morena, zobaczyć to jeziorko i odpocznę jeszcze. I jutro ruszymy dalej. Patrzcie, jaka kondensacja się robi na namiocie. Dzień restowy. Zobaczmy, jakie perełki skrywa Lake Morena Village. Wszędzie pełno głazów. A, w ogóle niesamowita rzecz znowu się zdarzyła.
Podjechali na kemping Trey Angelsi, tacy w ogóle niepozorni, zwykli ludzie. Zostawili na stoliku po prostu z 10 albo 20, tam sypnęli takimi małymi szamponetkami i zostawili ćwierć dolarówki, które są potrzebne pod prysznic. I po prostu je to dali jako akt dobrego serca Trey Angelsów. Oakshore Grocery. Bardzo super fajne miejsce. Wszyscy hajkerzy się tam zatrzymują. Jest to sklep, jest to pyszniusia restauracja. Właśnie zjadłem no niesamowicie dobre burrito z boczkiem, smażonymi ziemniakami. Porcje są gigantyczne. No chyba tu jeszcze wrócę wieczorem na jakąś super kolację, bo normalnie pyszniusie. Dzisiaj się po prostu tyle naoglądałem cudów przyrody. Jakieś dziko biegające indygdyki, przepiórki, jakieś w ogóle super zaradne, mieszkające w ogóle pod ziemią wiewiórki. W ogóle akcja z tą wodą to wcale nie są jakieś przelewki, bo to się okazuje, że już w tym roczniku PCT ściągnięto z trasy około 50 osób, no, które miały jakieś, były 2 poważne wypadki, jedno jakieś w ogóle zasłabnięcie z powodu udaru i no reszta po prostu się poddała. W ogóle czuję się, jakbym grał w Red Dead Redemption, bo tu wszyscy na powitaniu mówią howdy, howdy. Także może ja też będę teraz już lokalcem, mówię howdy. Tak swoją drogą, mimo tego, że jest tak strasznie gorąco w dzień, to w nocy, kurczę, normalnie zimno. Mój zajebisty puchowy śpiwór do minus iluś tam i normalnie budziłem się w nocy, bo trochę mnie tam pogoniło zimnem.